Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Za tego sympatycznego człowieka witam Mateusz Lech i Paweł Jerzowski. I widać nas i tylko ten wzrok zza naszych twarzy wyłania się. Nie wiem, o czym mówisz. Pawle, słychać cię słabo. Słychać mnie słabo? Tak. Nie wiem jak ludzie, ale ja cię słyszę słabo. No dobrze, podbijemy się, ale znowu się może coś zmieniło. A więc jeżeli są jakieś problemy techniczne czy coś, to mówcie na bieżąco. Czy można taki plakat? Tak. Będzie za chwilę. Tak, będziemy mówić, słuchajcie, o różnych rzeczach. Na początek chciałem się Matiego zapytać, gdzie jest mój cent? Paweł, nie słychać cię. Ja cię słyszę. Czy mnie nie słychać? Przerywa ci znowu. Co jest? Znowu mi przerywa. Dobra. Powiedz coś. Mówię coś. Ale powiedz coś tak z życiem, jakbyś jadł śniadanie, obiad i kolację. Nic się nie słychać. Wiesz, ile ja postów zrobiłem na Twitterze, aby zaprosić wszystkich na dzisiejszego live'a. Już mnie ściemniasz. Nie, mikrofon jest dobry, to coś musi być. Ale jak cię ściemniam, jak ludzie też mówią? No poczekaj, tak. Cichutko mówią. A przyłączyłem sobie. A teraz jest lepiej? Teraz jest mam lepiej, teraz na ten. tak. No, dobra, nie wiem, czy nie idzie z kompa, ale okej. To jest przypadek. Kabel jest dobry. No tak, rolę testera, więcej czadu. Dobra, słuchajcie, musisz jak z będzie... przepony mówić dzisiaj. Dobrze, wziąłem na jakiś ten sterownik NVIDII teraz, bo się coś tam zmieniło. Może to z tym działa. Głos z kompa. A, widzisz, mówią, że z kompa, a nie leci z tego. A wcześniej mówię, że jest dobre. W międzyczasie, gdy Paweł będzie sobie robił coś z dźwiękiem, żeby był ludzki, jeżeli jest jakaś firma, która chce zareklamować swój sprzęt mikrofonowy, to jest idealna sytuacja, żeby po prostu z Pawłem nawiązać współpracę, jakiś duży napis i teraz go będzie słychać. I ty mi zadałeś jakieś pytanie, ale ja cię nie słyszałem. Okej, zmroziło no Pawła. Okej, jest. No przyłączyłem się teraz na ten, który mam. Wcześniej było dobrze, więc ja nie wiem, być może to jest już kwestia tego. Nie jest ruski, co to jest? Nie Audiotechnika. No okej. Dobrze, to w takim razie zobaczymy. Może teraz będzie lepiej. Dobrze mnie już słyszysz? Teraz tak, więc witamy ponownie. Z tej strony Mateusz Lech i Paweł Jerzowski. Może później to wytniemy. Ten falstart. Nic nie będziemy wycinać. Nic nie będziemy znowu. Mogę się jedynie spróbować jeszcze bardziej tutaj podbić, ale to ja zauważyłem, że wiesz co, jak z tobą gadam, bo jak ciebie nie ma, jest dobrze. Więc może być znowu efekt kapitana. Ale wiesz, że to, że sam z sobą rozmawiasz i nikt ci nie przerywa, to nie jest dobra oznaka, nie? Jak to nie jest dobra? Jest dobra. No okej. O co ci chodzi? Skąpa fryzura jest u ciebie podobno. Ale broda bujna, więc 1-1. Tak, 1-1. O, tutaj ktoś się stał naszym fanem. Zobacz, Bartas. A jeszcze nic nie powiedzieliśmy. Jeszcze nic nie usłyszał tak naprawdę. A więc słuchajcie, no to jest bardzo, bardzo ciekawe. Ale ty zszedłeś bardzo sprytnie z tematu, bo zapytałem się, co jest moim centem. Ludziom obiecałeś. Miałeś wytnić. Po magicznym cencie. Ja nie zszedłem, tylko... I że na mikrofon od razu, że Ja nie zszedłem, tylko nie usłyszałem, ale część ludzi może nie wiedzieć, bo mogła nie czytać. Wypuściłem kilka dni temu... Twojego Twittera wszyscy czytają. A skąd wiesz, czy nie masz jakichś widzów pierwszy raz? Dlatego witam się, przywitałem się, przedstawiłem ciebie i mnie.
No daj spokój. Napisałem kilka dni temu tweeta, co wolicie, co byście wybrali, $1 000 000 czy 1 centa, który podwaja swoją wartość codziennie przez 30 dni. No i rozstrzał był w opiniach różny. 84% ludzi wolałoby magiczne centy. W przeliczeniu wychodziło ludziom różnie od 160 000 do 10 milionów dolarów, więc też było zabawne to obserwować, jaki jest rozstrzał w obliczeniach. No i później Paweł zaczął się śmiać, że ludzie wierzą w magiczne centy i ja zaproponowałem, że mogę wysłać te magiczne centy z wysyłką po 10 000 dolarów. Natomiast nikt się nie zgłosił i ty, Paweł, też nie wysłałeś nic za przesyłkę, więc dlaczego ja ci coś... Wiesz co, musiał wszystko to powtórzyć, bo ja sobie wyjąłem kabel i cię w ogóle nie słuchałem. Nie no, żartuję. Ale tutaj ludzie się pytają, kiedy zaczniemy, żeby koniec tych pogaduch. To No tak. tutaj pan Jacek. Panie Jacku, muszę zmartwić pana, bo to będzie cały program taki leciał. To jest tego typu program. Jeżeli coś poważniejszego, to jutro. A dzisiaj mamy kilka śmiesznych tematów. Tak. Dlatego tam czarnoskóry Putin zagląda za nas, dlatego te wejście było takie kolorowe. Tak, to jest troszeczkę inny temat i tu jest mniej powagi, a więcej heheszków. To jest z grubsza same heheszki i czasami jest coś merytorycznego, ale to w moim wykonaniu oczywiście, tak, no bo tutaj bo pana redaktora Lecha nie można liczyć w tym aspekcie. Tak. A widzisz, już zaczynają, patrz, i temat do ciebie już. Widzisz? No tak, no bo wczoraj mieliśmy być, ale piłka była ważniejsza. Stwierdziliśmy, że nie ma sensu, bo i tak tu nikt nie przyjdzie najprawdopodobniej. No i chciałem obejrzeć. I... No właśnie. Ale słuchaj. Właśnie. To był mecz historyczny. To prawda. Nie, tak. To był mecz. To jest, wiesz, historyczny. Trzeba było być tego świadkiem. Kurs ponoć na wygraną Mołdawii w połowie wynosił między 250 a 350 do 1. Ludzie mi mówili. Rozmawialiśmy ostatnio o inwestycjach, co by było dobre, gdzie zainwestować. I ty nie wpadłeś na to, żeby w połowie przelać, wiesz, swoje oszczędności do jakiegoś buka. Zobacz, jaki byś miał zwrot. Co? Ja mam takie pytanie do ciebie, bo mnie się syn rano zapytał. No. Bo się pyta, jaki wczoraj był wynik. Ja mówię 3-2. A on mówi, no to fajnie, wygrali. Ja mówię, nie, przegrali, bo 3-2 dla Mołdawii. A on jeszcze tak, wiesz, oglądał tak do połowy, nie? I on mówi, ale tato, ale jak to się stało? Ja mówię, nie wiem, nie? Ale niedługo wujek Mateusz wytłumaczy. A więc słuchaj, tłumacz, no. No nie będziemy się bawili w analizę meczu, to już wiesz, kanał sportowy, ja oglądałem później kanał sportowy, to nie 2 godziny, to tłumaczyli i tak dalej, więc wiesz. I co tam powiedzieli, że jaki jest powód? Że psychika jak szklanka, nie? Ogólnie. No, bo wiesz, co Artur powiedział, Artur Micek, pozdrawiam w ogóle Artura. Tak, pozdrawiam. No tak, no ze mną to pisał, więc wiem, no ale możesz powiedzieć, zacytować. Tak, no powiedział, że Polacy jak Rosjanie pod Wuhłedarem grali. Tak, że ich występ można ocenić tak jak Rosjan pod Wuhłedarem. To jest ta sytuacja, co oni tak na tym polu minowym, wiecie, wjeżdżali na minę za miną, nie? Tak, sytuacja tak, sprzed kilku tygodni, no to tak, to było świetne określenie tej sytuacji. Ale może jeżeli chodzi o inwestycje, to może po prostu pogadamy o jakichś inwestycjach. Powiedz ludziom, co z magicznymi centami, jaka jest recepta na to, nie? No magiczna, znaczy, bo ty dałeś taki bardzo ciekawy post, który mnie trochę zaskoczył, a zaskoczyły mnie wyniki, bo zapytałeś się ludzi, czy wolą $1 000 000 czy magicznego centa. No i 83% wybrało magicznego centa. Ja byłem w tej mniejszości, bo wybrałem ten $1 000 000. Ja ani tego miliona od ciebie nie dostałem, ani tego centa, a więc nie wiem, co o tym myśleć, tak. Natomiast mogę ludziom powiedzieć, jak na przykład zarobić $1 000 000. Na twoim przykładzie.
Okej, dobra, mów. No, tak. No, słuchajcie, no to jest dosyć proste. Ja muszę Załóżmy, od ruskich tą łapówkę dostać w końcu. a tak? to później, poczekajcie. Aha. Załóżmy, że Mateusz ma $1 milion, tak? Mhm. No i co trzeba zrobić? No, Mateusz daje mi ten $1 milion. Ale co? Dlaczego ja ci mam go dać? Ty mi No musisz dajesz mi ten $1 wytłumaczyć. milion. Nie, najpierw Żeby wytłumacz mi dlaczego. Nie chcę ci go dać. No ale zarobić tak można, słuchaj, dajesz mi ten $1 milion i go już mam, tak? Więc No w To sensie dosyć- sprzedaż marzeń tak zwana, tak? O to ci chodzi? tak. Że mi coś obiecasz. Nie, no bo słuchajcie, wystarczy, że znaczy dlaczego ja o tym dosyć długo dyskutowałem z Mateuszem, dlaczego mnie trochę tak zaskoczyły te wyniki, albo nie zaskoczyły może tak, no bo wydaje się, że ludzie wolą, mimo że wiedzą, że to jest magiczny cent i wiedzą, że magiczne centy nie istnieją, to i tak wszyscy dyskutowali, czy to będzie się podwajać codziennie, czy to będzie się podwajać przez 30 dni, czy to będzie się podwajać i podwajać, tak, od wcześniejszego. I trochę wydaje mi się, że tak większość działa oszustw albo inwestycji, bo wystarczy, że sobie zamienimy tego magicznego centa na jakieś super szkolenie z inwestowania, które gwarantuje, że w 3 dni podwoimy, potroimy, nie wiem, co możecie sobie tam wpisać, co chcecie, a zainwestowane pieniądze. No i tak jak tutaj dałem przykład, Mateusz daje mi $1 milion, ja mu obiecuję, że mu to podwoję, potem się okazuje, że magicznych szkoleń, tak samo jak magicznych centów nie ma, no i najczęściej Mateusz traci te pieniądze, tak jak ludzie, którzy otrzymują te magiczne centy, no i oszustwa, że tak powiem. Ktoś może powiedzieć, no ale te szkolenia, tak, z tych inwestycji to nie oszustwa. Niestety dla mnie w większości są to oszustwa, bo jeżeli ktoś chce w szybkim czasie zdobyć wiedzę, no to się nie da, tak, tą wiedzę się nabywa przez jakiś czas, trzeba zrobić pewien wysiłek. No i są jak gdyby dwie możliwości, żeby pomnożyć pieniądze, tak? Albo mamy wiedzę i wiemy, jak to zrobić, albo jest łatwiejszy sposób. Mamy kapitał. Jak mamy na przykład dużo kapitału, no to na przykład tak jak Rosja ma dużo kapitału, tak? I bank centralny, na przykład rosyjski, miał ponad 100 miliardów, które wpłacił do Eurocleara. No i teraz ma już odsetki od tego. Prawie $1 miliard mu urosło przez ostatni rok. Musisz wytłumaczyć słuchaczom, Jakim co to jest zamrozili. Euroclear. Musisz wytłumaczyć, co to jest. Euroclear to jest taka instytucja, która jest instytucją pośredniczącą bardzo często taką finansową pomiędzy bankami do wykonywania różnego rodzaju transakcji. Działa głównie w Europie. W momencie, kiedy tak, myślę, że to był kwiecień, maj, chyba koniec kwietnia, padła decyzja, że rosyjskie rezerwy narodowe, które są w Europie i w Stanach Zjednoczonych, zostaną zamrożone. No i część tych rezerw została zamrożona w Euroclearze, tak? No i teraz mamy informację, którą bodajże dzisiaj publikowałem na Twitterze. Euroclear podał, ile odsetek już narosło od tych zamrożonych kwot. No i okazało się, że to jest tam około 800 milionów. Euro. Zakładając, że Euro. 800 milionów euro. Tak, bo to w euro było mniej więcej. No i okazało się, że te pieniądze to jest jak gdyby zysk, który został wypracowany przez ten kapitał rosyjski, który został zamrożony. I teraz powiedz mi, do kogo on należy? Bo to jest jednak 800 baniek, które w sumie komu dać, nie? Bo jeżeli nie ma chętnych, to właśnie, chętnie. Zobacz, patrz, i to nawet można więcej niż $1 milion. I to jeszcze w euro można zarobić, nie? Jest trochę więcej, 800. Wystarczy, że masz ponad 100 miliardów dolarów, tak? Wtedy spokojnie 800 możesz pyknąć. Niecały rok, tak podejrzewam, i to jeszcze na takich
częściowo zerowych, albo nawet być może niektóre elementy były na stopach ujemnych, no bo tam pewnie w różny sposób te pieniądze zostały zamrożone. Mhm. Natomiast jak widać, można, Ja nie mając też jakiejkolwiek wiedzy. A Ja- pytacie się, czyje to są pieniądze? No to są pieniądze rosyjskie oczywiście, tak? No tak, ale teraz tak, te odsetki, które były gdzieś tam, bo to było pomnażane, czy to po prostu samo sobie rosło, zostawione w Wiesz samopas? co, no było trochę pomnażane, ale samo sobie rosło, wiesz, no bo było to w różnych aktywach. Te aktywa, wiesz, rosły, tam były od tego odsetki, dywidendy, obligacje, wykupy, no różne takie rzeczy, wiesz, zaistniały w międzyczasie, tak? Czyli na przykład miałeś część w obligacjach danego kraju, to zostało zamrożone przez Euroclear, nie trafiło z powrotem do Rosji, no ale na przykład był wykup, czy były wypłacane odsetki, no i to wpłynęło na konto, no bo gdzieś musiało wpłynąć, nie? Czyli teoretycznie, jeżeli sytuacja by była taka, że wojna się kończy i zwalniają im te fundusze w jakiś magiczny sposób, to zarobili na tym przetrzymaniu co najmniej miliard za chwilę. Euro. Tak, euro, nie? Mhm. To No. jest w sumie takie, kurczę. Ale wszystko wskazuje, że odsetki nie trafią do Rosji. Dlatego, że już Belgia zapowiedziała, że tam część przekaże na Ukrainę. I to jest ciekawe, że o ile kapitał ten główny, tutaj mamy wypowiedzi, no są dyskusje, tak, bo część krajów oczywiście chce, żeby to trafiło na Ukrainę. Część krajów tak naprawdę chce, żeby to trafiło do ich firm, bo za moment będą różnego rodzaju arbitraże związane z odzyskiwaniem pieniędzy, głównie które Gazprom wszystkim wisi za to, że sobie wysadził rurociąg, gazociąg, tak, albo mu wysadzili, przynajmniej tak Rosjanie twierdzą. Ale nie tylko za to, no za to, że zostały wstrzymane dostawy, tak, bo te dostawy na przykład do Polski zostały wstrzymane przed, tak, bo był pomysł Putina na to, żeby zrobić z rubla petrorubla. Tak, Jak to wyszło? No to Petro można gówno. spojrzeć na wykres obecnie dolara do rubla. Więc nie wiem. My No się i jeszcze teraz mamy sądzimy, nie wiem czy słuchacze wiedzą, my się sądzimy Tak. o odszkodowanie za to, że nam odcięli te dopływy. Więc teoretycznie jesteśmy w stanie wywalczyć jakąś tam sumę i sobie ją zabrać z tych zamrożonych środków najprawdopodobniej, tak? Lub aktywów firm. Tak, wiesz co, jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz. No drugi scenariusz jest taki, że że te pieniądze pójdą na Ukrainę. On jest mało prawdopodobny, przynajmniej, albo inaczej, może jakaś część. I być może właśnie te odsetki, wiesz, bo tak wszystko na to wskazuje. No i trzeci scenariusz to, że Unia Europejska i Stany Zjednoczone oddadzą to Rosji. No i ten scenariusz jest najmniej prawdopodobny na ten moment. Tak? Ja dzisiaj gdzieś czytałem informację, nie wiem czy to czytałeś, że Unia zagwarantowała wykonalność budżetu w 50% Ukrainy do 2027 roku. I się zastanawiam właśnie z jakich środków, czy to będzie zrzutka taka ponadnarodowa na ten cel, czy jakieś fundusze, pożyczki zaciągnięte na ich konto przez Unię? Wiesz co, różnie, to w dużej mierze będą pożyczki. Znaczy w większości. W większości będą pożyczki długoterminowe, oprocentowane na niski procent, tak, albo czasami przez jakiś czas nawet na zerowy. Więc pewnie będzie tak, że na przykład przez 10 lat będzie 0, potem jakiś procent, czy tam 5 lat 0, potem jakiś procent i tak dalej, tak, żeby... Ogólnie opłacalna pożyczka, taka... Tak, żeby ona była spłacalna, tak, no bo wiesz, to nie jest jak gdyby sens ustawić ją przykładowo na 10%, tak, i powiedzieć Ukraińcy płaccie, bo oni oczywiście będą musieli wziąć tą pożyczkę, tak, no bo w tym momencie są w sytuacji, że wszystko już do Lombardu wynieśli, a więc nie mają wyboru. Natomiast no jeżeli to ma być kiedykolwiek spłacone, no to musi być na odpowiednich warunkach. Okej. Ja tylko zamykając temat inwestycji opowiem sytuację taką osobistą w miarę sprzed kilku dni, może tygodni. Moja dziewczyna chciała sobie gdzieś tam zainwestować pieniążki, które odłożyła, bo wiadomo inflacja.
i jacyś znajomi dali numer od kogoś z inwestycji. No i rozmowa polegała na tym, że podać Nie był mój numer, to tak to Nie, od razu nie, 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 przestrzegam, nie. Rozmowa polegała na tym, żeby podać 10 numerów następnych znajomych i tak dalej. Więc już na samym starcie. Później pytania, z których finansowych może były ze 2, a z 10 tematy polis. Jak tam twoje życie, jak tam twoje zdrowie i tak dalej, więc wystrzegajcie się wszystkich takich kwiatków i podchodźcie do tego bardzo uważnie, bo takich magicznych centów na rynku, po prostu ubranych w trochę inne, że tak powiem, szaty, jest bardzo dużo i szkoda to stracić w tak bardzo łatwy sposób, jak kilka lat temu na przykład Amber Gold, bo to też było na zasadzie magicznych prowizji, inwestycji w złoto, jakieś odsetki dużo wyższe niż rynkowe. Więc tak, to tutaj myślę, że z Pawłem mamy to samo zdanie i sugerujemy naprawdę ostrożnie podchodzić do takich rzeczy i być nieufnym. Ktoś, że jest wygadany i ma krawat, to nie znaczy, że jest to osoba, która chce dla was dobrze. No chyba, że jesteśmy to my, no to jest oczywiście. Lub Ale my nie algierski mamy krawatu. książę. Algierski książę to wiadomo, że zawsze. Nigeryjski. Nie, algierski też. Też? No to nie A znam. ty znasz nigeryjskiego, ja znam algierskiego. Tak. Wiesz, no, każdy ma swoje doświadczenia tutaj. Każdy ma swojego księcia. Tak, każdy swojego księcia, tak, to już weszliśmy na te rzeczy związane. No tutaj jest fajne zostawmy. pytanie zasadnicze. Jeżeli ktoś oferuje szkolenia z magicznego pomnażania pieniędzy, to dlaczego sam nie mnoży tych pieniędzy, tylko sprzedaje szkolenia? Nie? Odpowiedź jest bardzo prosta, bo na tej sprzedaży szkoleń można więcej zarobić, tak? I mniejszy wysiłek. Nie? Ale tam zawsze mi się podoba, że to są takie metody naukowe, zawsze musi być jakieś. Tam macie, słuchajcie, wiele rzeczy. Tak, najpierw jest jakieś tam podparcie, natomiast zawsze występuje taki element, który się opiera na pewnych emocjach. To najczęściej jest emocja związana z chciwością, czyli tam jest jakiś taki zysk powyżej rynku. I ograniczenie czasowe. Tak, znaczy tak, no bardzo często, natomiast jak gdyby najważniejsze jest to jest ten zysk powyżej rynku, czyli na przykład mówią, że jak tam powiedzmy jakiś indeks rośnie, normalnie tam 10%, no to wy będziecie mieli 20%. Jeżeli lokaty są na przykład bankowe na jakiś procent, no to wy będziecie mieli +1. Czasami jest trudno te inwestycje odróżnić od faktycznych inwestycji, no i są niektóre na pograniczu, tak, czyli jakieś hotele, tak, czy jakieś nieruchomości, gdzie czasami jest to prawda, a czasami jest to zwykła ściema. A więc tutaj musicie zawsze uważać. No w przypadku tych szkoleń, szczególnie z inwestowania, to w mojej ocenie znaczy ci oszuści, takich będę nazywał, bo dla mnie są jacyś farmazoniarze, oszuści, robią też sporo złego, no bo są faktycznie szkolenia z pewnych rzeczy, jeżeli chodzi o inwestowanie, które pewnie warto by było się dowiedzieć, jak działają pewne elementy AT, czy jakieś podstawy związane z inwestowaniem. Natomiast przez to, że ten rynek jest moim zdaniem bardzo mocno popsuty różnego rodzaju osobami, które obiecują nam złote góry, no to mamy taki efekt, że potem wszyscy niechętnie podchodzą do wszystkich szkoleń, tak, cokolwiek by nie było. I żeby szkolenie się sprzedało, to nagle my musimy się bawić i obiecywać jakieś takie pierdoły, tak, czyli chcemy zrobić jakieś normalne szkolenie, a musimy nagle próbować przyciągnąć tych ludzi i tak naprawdę robić jakiś taki clickbait i mówić, po naszym szkoleniu będziecie mieli 20%. Nie? No to po prostu taka lekcja. Jak widzicie, my troszeczkę z tą ekonomią mamy do czynienia. Paweł właściwie zarabia na inwestowaniu, ale jakoś szkoleń nie mamy w planach jeździć po kraju i obiecywać. Tracę też, tak. Pamiętajcie, Tak. zawsze jak rozmawiacie z osobami, które inwestują, to zapytajcie się,
A ile straciły w swoim życiu i na czym straciły, tak? No jeżeli... Paweł, ile straciłeś w swoim życiu? O nie, no. Osobiście dużo straciłem, tak? A na różnych inwestycjach... A taka największa wtopa, powiedzieć- nie musisz szczegółów podawać. Największa wtopa? No. A mogę powiedzieć kilka. Kiedyś straciłem chyba, pamiętam na takich kilku spółkach, jeszcze się wtedy bawiłem w polską giełdę. Wszystkich już nie pamiętam, szczerze powiedziawszy, ale pamiętam, był Stal Export, oni tam mieli budować te autostrady, coś tam i wtedy wtopiłem, młody byłem. Ktoś jak pamięta, to okej. Natomiast chyba najwięcej był taki moment, że bardzo ostro grałem, no to tak powyżej 100 000 spokojnie, tak. Ale Nie to chcę była podawać strata takiej taka jednorazowa, jeden dzień? O co chodzi? Nie, takich jednodniowych nie miałem, wiesz. Mhm. Miałem taki moment, że wiesz, wydawało mi się, że skoro ja wiem, no to to ten kierunek musi odbić. Tak pod rząd ileś takich inwestycji nietrafionych i nietrafionych decyzji, kłócenia się z rynkiem, tak, że ja mam rację, a rynek się przecież myli, no bo przecież to powinno rosnąć, a nie spadać, nie, i tam nikt się na tym nie zna, ale ja przetrzymam ich wszystkich, nie. Były takie momenty, tak. Nie traciłem chyba nigdy miliona, bo ja jestem drobnym jakimś tam inwestorem, tak. Nie mam też duszy takiego jakiegoś hazardzisty, nie. Albo inaczej, z wiekiem mam coraz mniej. No okej, czyli jak widzicie, Paweł, który dość trafnie przewiduje tutaj te różne rzeczy, o których piszemy i mówimy, też, że tak powiem, potrafi wtopić, nie? Więc... Czy jestem milionerem, nie, to już wchodzicie na bazę jakieś takie pewnie tak, nie? Ale nie będę mówił, bo zaraz podamy, gdzie mieszkam i tutaj kilku panów mnie odwiedzi, żeby zdobyć w 3 dni, a tak naprawdę w jedną noc, nie? Ale od razu mówię, nie trzymam żadnych pieniędzy w domu, a więc nie macie po co przychodzić, tak? Możecie też mnie zapytać, czy jestem milionerem. Tak, i Mateusz, jak tutaj zaczął pracować jako redaktor naczelny Ekonomia Rosji.pl, to niedługo już też będzie. Słuchajcie, Ekonomia Rosji.pl, wysyłajcie, tam jest możliwość, słuchajcie, przede wszystkim klikania w reklamy, oglądania reklam naszych sponsorów, tak, i również zróbcie ze mnie milionera. kawy dla Mateusza, zapraszam, tak, jeżeli odpowiednią ilość kaw wyślecie mu, tak, tam też można wpisać jakąś większą sumę. Więc... Niech ktoś wpisze po prostu milion. Nie rozwlekajmy tego. Zobaczcie, teraz do następnego... Ale to jest bardzo proste, patrz. 600 osób, mamy aktywnych widzów, nie? Pewnie za moment będzie 1000. Tak. No jak zrobić ze mnie milionera? Nie? Szkolenie po 1000. Jak chcecie tutaj pomóc Mateuszowi, no to każda z tych osób odpowiednią kwotę wpłaci. Jak ktoś szybko umie liczyć, no to mniej więcej wie już ile. Tak, a więc no spoko. Tu jest pytanie, ile z takich reklam można zrobić. My to możemy mówić? Chyba Nie. możemy, nie? Nie możemy? Nie wiem, czy możemy. Nie wiem. To wiesz, to jest Google i to jest Google, więc nie wiem, co tak będzie, wiesz. Ale to tak informacyjnie, że to są grosze. Ale naprawdę nie mówimy, że grosze, że małe, tylko w groszach liczymy to. Więc... W groszach, dla jednego użytkownika są grosze, tak? Tak. A więc no te kawy to lepsze taka opcja, tak? No bo tutaj zobaczcie, jeżeli każda z osób... Ja cały czas liczę, że któryś z tych klików spowoduje, że ten magiczny grosz tam wpadnie i zacznie się mnożyć. No ale słuchajcie, to jest bardzo proste. Każda z osób, mamy 1000 tutaj widzów, każda z osób płaci ci po 1000 zł, no i wtedy możemy już na równi, no tak, może jeszcze wtedy będziemy trzeba będzie to kilka razy powtórzyć, no ale... Ale słuchaj, ale ja mam świetny pomysł, bo my ten milion możemy później inwestować i ty będziesz szkolił mnie, jak go inwestować, ludzie będą oglądali i zrobimy z tego 2 czy 3 miliony i im zwrócimy z tego procent. Nie, no prosto, kupimy te centy, zobacz, za milion. Ile centów kupię, potem się roześlę do ludzi. No tak. Każda z osób, tak, po centie, nie? Tak. No tylko słuchajcie, 168 łapek, no to mało, tak? Nie chcecie tutaj wysyłać ani Mateuszowi. No, musisz sprawdzić, czy teraz ktoś właśnie tutaj jakieś... Możecie też na YouTubie wysyłać, ja potem Mateuszowi oddam.
te donate. Nie, dobra, zmieńmy temat, bo wychodzimy na panie Day, mam chorą gospodarkę, nie? Domową. Panie Dej. No i to jest bardzo dobre. Po szkoleniu Paweł będzie miał 1 000 000, a pan set doświadczenia. Brawo, Grzegorz. Tak się właśnie zarabia pieniądze. Dokładnie. A co do zwrotów z inwestycji, to ja chciałem wam opowiedzieć, bo Ja muszę może się nie, wzmocnić. no to No. się wzmocni. Ja chciałem wam opowiedzieć o funduszu rosyjskim, bo nie wiem, czy czytaliście, na wsparcie weteranów taki został fundusz ogłoszony. I tam sam Putin kazał go skonstruować. 1,3 miliarda rubli cały fundusz i 97% tego funduszu poszło na utrzymanie administracji. Więc to jest świetna inwestycja. Jeżeli chcielibyście inwestować w fundusze jakieś takie putinowskie, to polecamy. I nie wiem, czy czytałeś opis, który dorzucił Jan pod tą nitką o tym funduszu. Nie. Okej, To powiedz. bo ogólnie ten fundusz ma się zajmować wsparciem psychiatrycznym weteranów wojennych. To mówiłeś. Mhm. Tak, i jedną z takich wysoko postawionych doktorów psychologii w Rosji jest córka Szojgu. Więc Szojgu wysyła ludzi na front, zagarniają kasę pewnie z córą i się biznes kręci, nie? Więc to jest naprawdę świetny układ, nie? Jeżeli chodzi o... Tu jest takie jeszcze pytanie, co sądzimy o inwestycjach w bitcoiny? Wypowiedz się pierwszy. Ja szczerze mówiąc kryptowalutą inaczej. 97% pewnie tak jak w tym funduszu kryptowalut to jest moim zdaniem śmiedzi naciąganie, a te 3% może gdzieś ma jakąś podstawę, żeby się utrzymać, ale nigdy nie myślałem, żeby inwestować w bitcoina. Nie wiem, dla mnie to takie złoto dla zuchwałych. Tak, a powiedz mi, a te 3% to które to? No myślę, że te, które są gdzieś tam najbardziej takie popularne, nie? Bitcoin, jakiś tam Ethereum. No, bo czy Bitcoin coś dzisiaj tak, dzisiaj plus 7. A słuchajcie, ja gram czasami na Bitcoinie. Nie jakoś dużo, natomiast od jakiegoś czasu, jak można było go chyba shortować, jak i również na longach, zdarza mi się. Natomiast Bitcoin mnie zawsze jedna rzecz śmieszy, bo to jest takie aktywo spekulacyjne typowo i ono ma dużo wspólnego z magicznymi centami. Mniej więcej jest podobnie, czyli w momencie, kiedy ono się podwaja, czyli był moment, że się tam podwajał ten Bitcoin, no to wszyscy inwestowali, tak, czyli mamy takie elementy piramidy finansowej. W momencie, jak można było shortować, no to też niektórzy się zaczęli cieszyć, no bo można było też zarobić dużo. I jest to aktywo spekulacyjne, które oczywiście do pewnych rzeczy służy. Natomiast jeżeli rozmawiam często z osobami, które są fanami Bitcoina, to ja się pytam, słuchajcie, bo tam jest taki blockchain. No i oni mi opowiadają o tym blockchainie. Słuchajcie, nie mają zielonego pojęcia, co to jest. Ja jestem akurat z wykształcenia programistą, oprócz tego, że jestem ekonomistą i wdrażałem kilka razy technologię blockchainową, natomiast te osoby, które nie wiedzą poważnie i to mnie zawsze jakoś bardzo, bardzo bawi. System ogólnie jak gdyby związany z blockchainem jak najbardziej ma sens, tak, i pewnie to jest gdzieś tam przyszłość, jak i również wirtualne waluty. Niemniej, czy wirtualna waluta w postaci niektórych tych kryptowalut się utrzyma? Śmiem wątpić, tak jak mówisz. W tym momencie mamy taki okres troszeczkę można powiedzieć nawet nie przedszkolny, tak, dla tego typu. Ja może przypomnę z historii, jak wyglądał początek lat 2000, kiedy mieliśmy taką bańkę firm internetowych, gdzie każda firma zaraz po wycenie była warta setki milionów dolarów i później 90 parę procent z nich zbankrutowało i znikło. I ja
nie siedzę w inwestycjach, tak jak wiecie, ale dla mnie cała ta struktura takiej waluty wirtualnej działa na takiej samej zasadzie. To, co mówisz, wiek przedszkolny, więc mamy tą karuzelę, ta muzyka gra, te krzesła są i wiesz, wstaniesz, siądziesz, gdy muzyka gra, ale gdy muzyka się zatrzyma i nagle zniknie te 90 parę procent tego śmiecia, te jak były te obrazki, wiesz, NFT chyba to było, czy coś takiego? No to teraz już No teraz nie, też to- potraciły potężne pieniądze, nie? Było to tak pompowane ze 2 lata temu. Wiesz Więc co, to dla mnie- NFT akurat ma większy czas, znaczy w niektórych zastosowaniach może mieć jakiś tam sens. Szczególnie- Ale to było wykorzystanie po prostu hype'u takiego, wiesz, na Tak, tym no. wszystkim i bardzo dużo przykleiło takie się do magiczne- tego nieuczciwy. No właśnie, i Magiczne to jest, centy, tak. Mhm. to jest to właśnie z tych magicznych centów możemy wyjść na kilka właśnie fajnych sektorów. Tak samo jak mamy krypto świrów na przykład na Twitterze, gdzie duża część kont to są ruskie trolle, nie? Które wręcz namawiają do inwestowania na jakichś tam portalach. Ktoś, kto nie ma pojęcia o tym, zaczyna swoją przygodę dopiero tam, się może też przejechać, nie? No to też apelujemy, żebyście po prostu zachowali chłodną Tak, głowę. uważajcie, zachowujcie tutaj jakiś rozsądek, jeżeli... Pamiętajcie, no jeżeli jest jakaś okazja, no to zadajcie sobie pytanie, dlaczego ja? Dlaczego ktoś inny z tej okazji nie skorzystał? Dlaczego autor nie korzysta przede wszystkim, skoro proponuje? Jeżeli sobie odpowiecie na następną rzecz, ile możecie na tym stracić, to jest jak gdyby podstawa w inwestowaniu. Nie, takim sukcesem jest, jeżeli przestajecie tracić. I to jest pierwszy sukces, który można osiągnąć. I po jakichś tam oczywiście sukcesach tych początkujących, jak w każdej grze, tak macie, tak, idziecie do kasyna, wygrywacie i też wam się może wydawać, że rozgryźliście system, ale wcale to jest po prostu jakiś przypadek często i szczęście tego początkującego. W przypadku inwestowania często też tak wygląda. A więc jeżeli przestajecie tracić, no to jest pierwszy sukces. Natomiast no jeżeli ktoś wam obiecuje jakieś takie zyski w stylu, nie wiem, 100, 200 czy ileś tam procent, bo ma jakąś cudowną metodę, a sam, że tak powiem, no nie wygląda. Nawet jeżeli wygląda, to być może dzięki temu, że takich jeleni złapał więcej, tak, przed wami, nie? I może dlatego ma Tutaj jest, kilka domów i tak dalej. Tutaj jest pytanie od Pawela Kruksa. Paweł o zrobieniu serii o inwestowaniu giełdy i niebezpieczeństwa wynikające z tego. Tak. Ale czekaj, bo no. tu się pojawia sytuacja, dlaczego to ma robić Paweł za darmo i na tym nic nie zarobić? Jeżeli on by to Widzisz, zrobił tak, za mnie na darmo, Forexie na kasy zrobił doradca. Ja Forexu strasznie nie lubię, bardzo rzadko gram na Forexie, to dla mnie jest trudne. Chociaż mam kilku kolegów, którzy odwrotnie uważają. Jeden niestety nie żyje już, ale on faktycznie coś tam na tym Forexie potrafił zarobić. Natomiast, no nie wiem, to trochę nie jest dla mnie. tak. Chociaż tak jak mówię, no bardziej mi jest też łatwiej przewidzieć, jak się złotówka zachowa w dłuższej perspektywie. No, na Forexie często trzeba z dźwignią grać na krótkich interwałach. Nie wiem, tak. To. Kiedyś Nie był wiem. taki system to lotka, tak. No chyba nadal jest to lotek, tak? Nie wiem. No, chyba nawet zwiększyli, wiesz, częstotliwość i ilość tych różnych gier, żeby ściągać, nie? Natomiast jeżeli chodzi o dużego lotka, ja kiedyś słuchałem jakiegoś matematyka i to było coś, co spowodowało, że już chyba nigdy nie zagram w to lotka, żeby unaocznić, jaką macie szansę wygrać. Wyobraźcie sobie, że od Zakopanego do morza ustawiacie telefony komórkowe jeden koło drugiego i tworzycie taki rząd. I musicie wybrać na tej całej odległości ten jeden, który zadzwoni. Mniej więcej tak to statystycznie wygląda w przeliczeniu właśnie tak w przełożeniu na odległości i na przykład długość telefonu, więc wyobraźcie sobie, jakie trzeba mieć szczęście, żeby na tych setkach kilometrów
stanąć przy tym jednym telefonie, który zadzwoni. Możecie to sobie gdzieś tam przeliczyć w centymetrach i zobaczycie, że to tak wyjdzie, bo ja to kiedyś nawet sobie sprawdziłem i rzeczywiście to było coś koło tego, chociaż telefony były trochę mniejsze, więc może teraz będzie troszeczkę inny wynik, ale mniej więcej. Tutaj ktoś przedstawia dosyć ciekawą strategię, która jest stosowana, czyli strategię gramy przeciwko analizom i różnego rodzaju informacjom. No i ją bardzo często widzimy, na przykład na ropie widzieliśmy, kiedy ja pisałem, nie wiem czy pamiętacie, że jest wyciskanie elek. Mamy dużo pozycji długich, bo większość inwestorów na przykład uważa, że ropa będzie rosła, szczególnie drobnych. No i teraz ktoś wchodzi z dużym kapitałem i robi shorty. Co się dzieje? No cena zaczyna spadać, w tym momencie stop lossy się odpalają, czyli to zabezpieczenie na poszczególnych pozycjach. Ludzie zaczynają sprzedawać, no bo spada, miało rosnąć, a spada, już drugi dzień spada, trzeci dzień spada, no trzeba wyjść z inwestycji, bo stracimy jeszcze więcej, nie? No i w tym momencie ten duży kapitał zarabia, wyciska te elki. To jak gdyby w obie strony oczywiście działa, tak, bo możemy sobie wyobrazić, że najczęściej przy shortach działa, no bo mamy taką tendencję, że łatwiej jest nam robić pozycje długie, tak, że coś będzie rosnąć w przyszłości, niż coś będzie spadać, szczególnie, że mamy doświadczenie z innego rynku, tak, na przykład z rynku akcji, gdzie te akcje cały czas rosną w dłuższej perspektywie, nie? Mamy powiedzmy jakieś okresy bezsy, natomiast jeżeli popatrzymy ostatnie poza polską giełdą, chciałem tutaj dodać, bo ta akurat się trochę inaczej zachowuje, ale jeżeli popatrzymy na przykład na giełdę amerykańską od zakończenia wojny, tak, czy od jakichś tam lat 70., to mamy cały czas gdzieś tam wzrost z małymi przerwami, tak, na korekty takie czasami 2-3-letnie, nie? Ale to są najczęściej maksy. No dlatego mówi się, że no, ten rynek amerykański wróci w tym momencie prawdopodobnie do tych pozycji długich. No i dzisiaj też mieliśmy bardzo ciekawą sytuację na Stanach. Zeszliśmy zupełnie z tej Rosji, ciekawe, no. My przez to nie mamy tego 1000, no jakbyśmy mówili o Rosji, to byłby 1000. Ale to przypadkiem zeszliśmy. W każdym bądź razie mieliśmy dosyć ciekawą, bo były spadki, ale to są takie spadki, które ja zawsze mówię, że są spadki, że są, ale się nie cieszą te spadki, tak? Czyli tak, no mamy je, ale tak jak gdyby bez przekonania, tak? Czasami to tak wygląda i jest takie odczucie, że wszyscy no shortują, czy te shorty wygrywają, natomiast no nie ma przekonania do dalszego kierunku tego shortowania, tak? Zobaczymy, okej. jak będzie wyglądać. Tutaj Rafał Zaorski mówi, że wszystkie kursy i szkolenia odpłatne na temat zarabiania można w dupę rozbić. Wszystkie pewnie nie, ale pan Rafał, znaczy wyraziłbym się inaczej, no większość, słuchajcie, niestety się nie sprawdza, tak? Są oczywiście jakieś, jeżeli chcecie szukać, no to szukajcie, gdzie nie obiecują wam wyniku, że tam w 2 miesiące będziecie dla opornych, dla dumpów jakieś kursy i każdy niezależnie, bo jeszcze w inwestowaniu jest też ważna pewna psychika, tak? I nieważne, czy ma tą psychikę, czy nie, no to będzie zawsze miał wyniki, bo to tak nie działa, wydaje mi się. A jeżeli chcecie szukać kursów i tych płatnych, no to które uczą jakichś konkretnych rzeczy, tak? I bardziej koncentrują się nawet te wyśmiewane przez Rafała kursy na temat AT. Warto to znać, bo pewne rzeczy, szczególnie na krótkich interwałach, dosyć dobrze się sprawdzają. Ale to też... Musimy zejść z tego tematu, bo zrobimy live na temat inwestowania a to będzie nudny. Ale możemy a propos oszustw opowiedzieć historię z Rosji zabawną. Ty dzisiaj mi wysłałeś oszusta. Proszę, opowiadaj. Nie, no ty opowiedz. No nie, no ty. Dawaj. No dobra, tam nie wiem, czy kojarzycie Sberbank w Rosji, taki największy bank. 100 kilka milionów użytkowników. 100 kilka milionów użytkowników, bagatela. I w Rosji był koleś, który handlował nieruchomościami i
dawał ogłoszenia, że można właśnie zarobić na tych mieszkaniach, czy sprzedać te mieszkania? Sprzedać chyba, tak? Zaraz spalisz to. No dlatego, wiesz, chciałbym, żebyś ty to opowiedział, bo spalę, nie? To Mm, twój temat. Tak, spotkało się dwóch Rosjan w Moskwie. Tak. A jeden chciał sprzedać nieruchomość, drugi chciał kupić. Co ciekawe, ten, który sprzedawał, obiecał, że ma do sprzedania nieruchomości bankowe, tak, i budynki banku. A przedstawił się jako pracownik tego banku. Mm, Spotkali się w siedzibie banku, w Sberbanku, w sali konferencyjnej. A w tym momencie miała dojść do realizacji pewna transakcja gotówkowa, czyli ta jedna strona miała kupić, albo inaczej, może nie kupić, tylko miała dać łapówkę, żeby umożliwić zakup. Tak, no bo to nie jest tak, że sobie kupimy gdzieś, tak, tylko tutaj miała być przekazana. Po to spotykali się w tym Sberbanku, żeby uwiarygodnić tą osobę, tego oszusta. Co się potem okazało? Okazało się, że w Rosji część na przykład sal w bankach jest możliwa, żeby klienci Wynająć ją. weszli, tak, i korzystali z tych sal, tak, jeżeli mają taką potrzebę, to są tak zwane sale dla zwiedzających, tak, tam można wypić kawę, tak, coś czasami też z kimś porozmawiać z pracowników banku, tak. Tutaj akurat no, przyszedł ktoś z zewnątrz, tak, i druga osoba z zewnątrz, no i spotkali się i porozmawiali, wypili być może kawę, natomiast tam żadnego pracownika nie było. Pan wyszedł do toalety i już nie wrócił. Natomiast nie pamiętam, jaka to była kwota, czy tam było milion, czy... A, chyba Milion coś rubli chyba, milion rubli. tylko, że rubli. Więc No troszeczkę ale- mniej niż ten milion złotych czy dolarów. Ale mimo wszystko ja muszę, wiesz, złożyć pokłon temu oszustowi, bo to jednak wykazał się finezją, prawda? Żeby zapraszać ludzi do banku, przyjąć gotówkę i tam było jeszcze coś takiego, że on bierze tą gotówkę, musi się oddalić, żeby ją Tak, przeliczyć. pokwitować, przeliczyć, Tak, pokwitować, pokwitować, zaraz przyjdzie przeliczyć i z wyszedł i po dokumentami. prostu zniknął, nie? Więc Tak, on poszedł po dokumenty, Tak. żeby przynieść dokumenty, tak, które tam dalej będą procesowane, nie? Ta kwota miała być tą nieoficjalną jakąś kwotą, która miała być za załatwienie tych jakichś formalności. No i pan jak gdyby już nie wrócił. tak. No i Tak. tak to wyglądało w Rosji. Więc A jak pieniędzy też jesteśmy nie zostawiajcie nikomu. Słuchaj przy Rosji, to może powiemy wszystkim, jak idzie im ta ofensywa rosyjska, bo tutaj jest dużo na ten temat. Ja dzisiaj widziałem, no nie całego, ale słuchałem kapitana Artura, więc może No. streścimy dla tych, którzy na przykład nie słuchają tych tematów. Ty, ale to by było dobre. Oglądać te wszystkie geopolityczne, te strategiczne i później to raz w tygodniu wrzucać w 50 minut i wszystkim zabrać ten. Nie, no ja mogę powiedzieć, słuchajcie, jak to wygląda. Bo wygląda bardzo ciekawie. W końcu wszyscy gdzieś zwracają uwagę to, o czym mówiliśmy z Markiem, ale nie tylko, też mówiliśmy potem z pułkownikiem, z Maćkiem, z kapitanem. Natomiast ja na samym początku zwróciłem uwagę na jedną rzecz, czyli na niszczenie tej logistyki rosyjskiej. No to jak gdyby się teraz potwierdza, no bo mamy te najnowsze doniesienia, że pojawiają się jeńcy rosyjscy, no i zgadnij, na co oni najbardziej narzekają. Na głód. Na głód, słuchajcie, tak, na głód i na pragnienie. Sytuacja jest, no zaczyna być coraz bardziej krytyczna dla Rosjan. Nie To dla ja mam wszystkich. jeszcze historię jedną. No, są te jednostki, które sobie z tym lepiej radzą i są też jednostki, które gorzej. W zależności też, jaki to jest typ jednostki i skąd dani żołnierze pochodzą. No i wygląda to tak, że no Rosjanie jak gdyby zapomnieli czasami, a czasami nie mogą dowieść zaopatrzenia. Jeżeli chodzi o wodę,
to chyba ustawowo oni nie przewidywali żadnej butelkowanej wody dla żołnierzy, no bo no to bez przesady, no takie rzeczy. No po co? Nie jadą na Sztuka jest, Saharę, można. nie? Jadą na No Ukrainę. nie jadą na normalnie Saharę, są studnie, no, przecież tam można, wiesz, tam, nie? tak. Tylko To okazuje by się, się takimi że duperelami zawracał głowę, nie? no, To tam tak, jeszcze jakieś tam ogień, konserwy to armata może i gdzieś, jedziesz, nie? A nie tam tak, pić. gdzieś może wyślą jakieś konserwy, no ale żeby coś więcej. Natomiast no teraz też tych konserw jest mało i tego prowiantu. Dlaczego? No dlatego, że Ukraińcy jako cel sobie postawili to, co mówiłem, czyli ciężarówki i konwoje. Już nie ma konwojów, ciężarówek, już jeżdżą pojedyncze i nawet te pojedyncze są celem dla ukraińskiej artylerii. Tak? Mhm. Więc to jest ciekawe, że nie są jakieś te cele, powiedzmy, militarne, tylko zaopatrzenie i logistyka. Bardzo ciekawa strategia, która jest od początku realizowana już od ponad 2 tygodni. Teraz zmniejszyły się ten ogień ukraiński, natomiast no nadal Rosjanie mają problemy z tą logistyką. No i to będzie się nasilać. I to będzie się nasilać z jednej strony i wydaje się, że w tym momencie ty mówiłeś, że Ukraińcy, ja się z tym nie zgadzam, tak, mogą Rosjan brać na przeczekanie. Wydaje mi się, że to nie będzie do końca taka strategia, że będą brać na przeczekanie, natomiast no, Rosjanie będą na tym froncie coraz słabsi, To niezależnie ile ja oni mam tam... konterkę od razu z dzisiejszego wywiadu jakiegoś eksperta No. ukraińskiego, który sam twierdzi, że Amerykanie wysyłają tak broń, żeby wziąć Rosjan na przeczekanie i Ukraina by chciała może nawet to szybciej zakończyć, ale przez to, że im to tak kapią, to Rosjanie, bo chodzi Amerykanom o to, żeby jak najwięcej tej armii rosyjskiej przemielić i jednocześnie jak najbardziej gospodarkę osłabić. I tak właśnie ekspert ukraiński też powiedział, co ja w sumie mówiłem miesiąc temu, gdzieś mniej więcej na tym naszym live'ie 4 czy 6 osobowym, i mnie się wydaje, że to jest realne. Mhm. Jeżeli już, i ja bym to tak widział, że taki jest plan, żeby po prostu jak najdłużej dusić i jak najdłużej mielić te wojska rosyjskie. I to, co mówisz teraz, rozwalanie magazynów i później, wiesz, niszczenie gdzieś tam atakami artyleryjskimi, a nie taką masą, która gdzieś tam leci i zdobywa teren, to jest takie bardziej logiczne, nie? Nie wiem, tak mi się wydaje, aczkolwiek wiesz, ja jestem geopolo, nie? Tak, polo jesteś, to prawda. Ja geo, Nie mam nic więc wspólnego jesteśmy jako duet geopolo. tymi wszystkimi mapkami, nie? No. Tak, Tak. ale widzę, że ten magiczny cent nie chce was opuścić, a więc słuchajcie, dajcie sobie spokój z tymi magicznymi centami. Co do niczego. Nie wiem, o co tu chodzi. Nie będziesz miał tej kasy, tak? Mając te magiczne centy i Nie, dajcie sobie. Dajcie, panie Pawle, daj pan spokój. A wracając, a czekaj, bo jeszcze nie dokończyłem ofensywy. drugiego tematu odnośnie ofensywy. Tam, gdzie nie ma wody, zaczynają się problemy z epidemiami, między innymi cholery. I dwugwiazdkowy generał rosyjski wypowiedział się wczoraj czy przedwczoraj, widziałem to dzisiaj gdzieś taką informację, że to Ukraińcy rozsiewają cholerę poprzez komary umieszczone w dronach, nawet rysunek pokazał. Wiecie, taka brednia, żeby wybielić się, że oni nie dbają o tych swoich żołnierzy i oni tam chorują na te choroby i tak dalej. Ale poczekaj. Przerzucenie winy na Ukraińców i na Amerykanów, którzy rozsyłają biologicznie zmutowane komary. I to poważny dwugwiazdkowy generał rosyjski wypowiedział się, nie? Więc no. No to jeżeli oni się tak znają na tym wojsku, jak znają się na tych epidemiach, to nie ten. Z tego co pamiętam, ale ktoś może mnie poprawić, cholera, to się rozprzestrzenia przez bakterie. No. A więc z komarami to ma tyle wspólnego. Ale jaka to jest różnica? Powiedz mi. No wiesz, ale wiesz, że te komary zawierają te bakterie. Wiesz, no, wiesz. Wiesz, mi się zawsze cholera kojarzyła z właśnie, że przez zatrutą wodę, brudne ręce, no po prostu jakiś brud, gnijące ciała, tak?
Tak. A jakoś, no i głównie wodę, tak, ale jakoś nie kojarzyło mi się, żeby przez komary. To pierwszy chyba przypadek byłby taki na świecie, że komary Chyba, że na rozniosły pleckach bakterie, takiej, tak? wiesz, Tak takie tak na pleckach taki spadochron takie- przyczepiony z tym, z kapsułką z bakteriami, tak, i tak wiesz, nie? No, ale to Tam to jedne wiecie, mają wąglika, wiesz, inne mają cholerę, wiesz, tam sobie możesz wybrać, nie? Mówisz, dobra, to dzisiaj różne kaski, wybieram, różnokolorowe, tak. żeby było jak rozróżnić, nie? Więc no są, no to są takie działania dezinformacyjne, no i skierowane do, nie wiem, czy do tych żołnierzy, czy do rodzin tych żołnierzy, no bo jak wiesz, umrze ci 100 osób na jakąś epidemię spowodowaną zatrutą wodą i tak dalej, no to rodziny zaczną pytać, nie? No to nie zadbaliście o nich, nie było lekarzy, nie? No a lekarze już zginęli na przykład w okopach, nie? Bo ich Ale nie wysłali wiem, czy zamiast... zwróciłeś uwagę, bo już się pytają i Mhm. Rosjanie ostatnio wydali taką nowe rozporządzenie Mhm. o zakazie nekrologów. Nie wiem, czy kojarzysz. Nie słyszałem tego, możesz rozwinąć. Tak? A widzisz, no nie napisałem No. tego, zapomniałem widocznie. Tak, do regionów zostało wysłane rozporządzenie tutaj rządowe, że po pierwsze jest zakaz publikacji nekrologów W gazetach. i tak, wywieszania, wiesz, na mieście. Wywieszania tak, też? publikacji. Tak, tak. A to jak ktoś się dowie, że ktoś umarł? Nie wiem, zapyta. Trzeba będzie codziennie pukać po sąsiadach. Umarł ktoś u was? Twój Andriuszka tam na wojnie, czy mu się przypadkiem nie zmarło? Tak, zmarło się. Zmarło się 2 Tak, miesiące temu. Czwartek, Tak. czwartek, że się pytasz, no. A skąd wiedziałaś? Bo Maria mi powiedziała, tak, przechodziłem i się pytam, a co u niego słychać? No, a zmarło się chłopu na tej Ukrainie. No i na czwartek zapraszam, stypa potem być. A jak stypa, to przyjdę. No. Mhm. Będzie pan cydr na stypie. Nie, słuchaj, jest zakaz i jest nakaz za to, żeby informować o pozytywnych rzeczach, czyli na przykład organizowanej pomocy dla rodzin, Ale też dodatkowej na przykład opiece dla dzieci. Tak. krótsze kolejki u lekarza, więcej miejsc wolnych w autobusach. Mogliby Nie, tego nie. w gazetach ale widzę- przedstawiać w ten sposób, że w tym tygodniu na pewno zwolniło się 10 miejsc w miejskich autobusach. Wiesz, w ten sposób, zamiast nie nekrologii, to tylko po prostu w ten sposób. Nie? No, ja Albo- widzę, że tutaj się marnujesz. No, powinieneś tam w Rosji doradzać, tak, że tutaj w jakimś marketingu działać. No. No tak, tak. W rejonie Tuwa wszystkie firmy pogrzebowe zanotowały rekordowe zyski. Same pozytywne, nie? Informacje. Nie ma negatywnych. Tak, tutaj pan Jacek Panasiak pisze, że picie wody z przygodnych źródeł to przesłanka do cholery. No, słyszeliście, że teraz komary roznoszą, a więc to chyba już nie Tak. będzie aktualne. Tak, tak. Natomiast no, Rosjanie robią to nagminnie. Są jak gdyby dwa powody. No, brak wiedzy, no i pragnienie, nie? Tak. A więc, no tak, no czasami jeszcze ten alkohol, chociaż tego alkoholu coraz mniej też podobno na froncie jest. No więc no zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Moim zdaniem dla Rosjan, jeżeli chodzi o to Zaporoże, nie będzie dobrze, szczególnie, że mamy drugą rzecz, która jest coraz silniej opisywana, czyli zbliża się lipiec, a w związku z tym już się rozpoczęły upały, a one też zaczynają dotykać Ukrainę, a tam pamiętajmy, że one czasami potrafią być bardziej nawet dotkliwe niż u nas. No i w tym Tak. lipcu wydaje się, że te miejsca, gdzie ta woda wylała, wysną zupełnie w którymś momencie, tak? I Tak. ten stan Dniepru będzie niższy, będzie można łatwo się przeprawić. No i być może, ja się z tym nie zgadzam, że tam są te miny i tam gdzieś spłynęło, nie wiadomo gdzie. Moim zdaniem, wbrew pozorom, to będzie oczywiście jakaś tam loteria, ale dla obu stron, ale wbrew pozorom Ukraińcom może być łatwiej teraz o desant. Tak to- Tutaj Paweł pisze o zaminowanej elektrowni atomowej w Zaporożu. Kapitan Lisowski o tym mówił. Tak, ja wysłałem to kapitanowi wczoraj wieczorem. Jest taka informacja, podał ten ich szef wywiadu ukraiński wczoraj, ale jakieś szczegóły to wiecie.
Wydaje się, że Ciężko tak jak wyrokować. Tama No. była zaminowana, no tutaj też jest zaminowana. Czy Rosjanie posuną się? E, No jak zwykle, tego nie wiemy, tak? Patrząc na O Rosjan, Tamie myśleliśmy, że też raczej mało prawdopodobna, jednak się wydarzyło, nie? wszystkiego możemy się spodziewać, niestety. Oczywiście by ucierpieli sami Rosjanie, no ale myślę, że reżim się tym za bardzo nie przejmuje, tak? Jeżeli by to powstrzymało ofensywę, to może się okazać, że zostanie użyte. Nie wiemy tego. Ale mamy też drugą, wydaje się, maskirowkę, przynajmniej z tego, co ja widzę, na tym froncie kupiańskim, tak? A więc cały czas mamy te informacje, że oni tam próbują Rosjanie atakować, natomiast wydaje się, że próbują cały czas ociągać wojska ukraińskie na tę wschodnią część. A więc omówiliśmy już ofensywę, tak, jeżeli chodzi o Zaporoże, są uderzenia na zaopatrzenie, front w tym momencie stanął, wydaje się, w miejscu, niewielkie ruchy wojsk ukraińskich. Jeżeli chodzi o tą wschodnią część, Rosjanie udają, że atakują, ale nie mają wystarczających tam odwodów. Ukraińcy bronią się. Jeżeli chodzi jeszcze, dodajmy Bachmut. W Bachmucie sytuacja wygląda tak, że cały czas jest, pozycje rosyjskie są ostrzeliwane, no i cały czas powoli się kruszą. No i tutaj po tych Ja bym przeskoczył 10 już. minutach możemy już zakończyć ten temat ofensywy. Myślę, że już wszystko mówiliśmy. Więc Tak. jeżeli chcecie tutaj słuchać tych krótszych raportów, to zapraszamy do nas, a jeżeli dłuższych, to do kolegów. Tutaj Martinka robi, Artur, kapitan, pułkownik, tak. My to będziemy zawsze Jutro będą na szybciej. live. W jakiejś tam Tak, części. jutro, właśnie, jutro usłyszycie tą dłuższą wersję, tak. Ja mam do ciebie pytanie, bo tutaj Paweł Mhm. znowu rzucił fajny temat. Co sądzisz o rozmowach Blinkena z Gdzie Xi? to jest? Wyżej Ruski 928. No. Nie, chodziło mi rozmowa Blinkena z Xi. Co sądzisz? Jakaś oznaka dogadywania się? Czy Tak. nie dogadywania się? Dogadywania się. Tak. Czyli, że co teraz? Bo Nie ja zapowiedziałem, że teraz omówisz geopolitykę, nie? Całą światową w dzisiejszym Ale odcinku. też Na jakby najbliższe wchodzi 50 temat, lat. tak, nie? Ale tu musimy Tak. dobić do 1000, bo jak nie będzie 1000, no nie wiem, czy jest sens tak być. Za mała widownia i wtedy. Ale ja nie wiem. ile Słuchajcie, no powinno być. sytuacja z Xi wydaje się pozytywna. No, wydaje się, że obie strony dążą do jakiegoś odmrożenia, co nie znaczy, że będzie to trwałe, natomiast no, na jakiś czas obie strony tego potrzebują. Potrzebuje to na pewno ta strona amerykańska, ale na ten moment wydaje mi się też, że również Chiny, dlatego że Chiny powinny zająć się wzmocnieniem swojej gospodarki, która przeżywa znowuż problemy i zapowiadane odbicie nie następuje. A jeżeli byłyby pozytywne informacje, na przykład z polityki, że tutaj wojna, powiedzmy, pomiędzy Stanami a Chinami została przynajmniej zamrożona i nie ma dalszych konsekwencji dla Chin, no mogłoby się okazać, że to żywienie w Chinach mogłoby wrócić. No i na tym zależy Chińczykom, tak? Amerykanom zależy znowuż, mają w przyszłym roku wybory, zależy pewnie na sytuacji, żeby uspokoić tutaj ten front i być może jakimś sukcesem też się pochwalić politycznym. To jak jesteśmy przy Chinach, to może opowiemy o tym, jak świetnie wykorzystały Iran, żeby lewarować na cenie ruskiej ropy. Wprowadźmy trochę tej ropy, bo to wiesz, dzień bez ropy w twoim wykonaniu to by był dzień stracony. Tylko no, jeżeli chodzi o ropę, no wygląda na to, że Irańczycy są coraz bardziej aktywni, coraz więcej sprzedają. Dlaczego coraz więcej sprzedają? No trochę winne są tutaj, jest winna Arabia Saudyjska, która podniosła ceny, jeżeli chodzi o Azję. Oni wpadli na taki genialny pomysł, skoro jest tania rosyjska ropa, no to nasza będzie droga. No bo i tak Rosjanie nie są w stanie dostarczyć więcej niż dostarczają, no to skoro tak, to no i sobie teraz sam pogadam.
to może zacznie rosnąć w końcu. Niestety nie. Oj, coś Niestety. przerwało. Tak, wyrzucony zostałeś. Jak tylko zeszliśmy na temat ropy, to od razu widzisz, system zadziałał. Słuchajcie, no więc Irańczycy troszeczkę korzystają w tym momencie nie, może z okazji, to z momentu, tak? To jest taki moment, kiedy wchodzą pomiędzy tą ze swoją lepszą jakościowo ropą, wchodzą zamiast często tej saudyjskiej ropy, a nadal ta ropa jest tańsza niż ta saudyjska, ciutkę droższa niż ta rosyjska, no i wszyscy są win-win, chyba. No. Saudyjczycy troszeczkę się denerwują tym, ale oni No, zawsze. ale Rosjanie nie są do końca tak szczęśliwi, wiesz. Ale wiesz co, oni nie konkurują trochę, wiesz co, z Rosjanami, moim zdaniem. Dlatego, że rosyjska ropa jest o wiele tańsza niż ta irańska. Problem oczywiście może zdarzyć się, jeżeli Irańczycy mocno zwiększyliby jeszcze produkcję i ten eksport, ale żeby zaczęli wypierać rosyjską ropę. Ale wiesz, Chińczycy w tym miesiącu, znaczy w zeszłym, zamówili 2/3 mniej ropy z Rosji, a w tym Ale to z miejscu innego zamówili powodu. No dobra, no ale to wiesz, i czytałem, że czekają na nową ofertę większego rabatu od Rosjan. A, tak. No, Dlatego więc, mówię, więc że tak. że tutaj Rosjanie nie do końca są zadowoleni z tego, że tam Ale Iran wchodzi między ten układ. Ale nie, bo to wiesz co, Rosjanie są sami winni, bo oni zaczęli cisnąć, żeby zmniejszać te rabaty, zaczęli Chińczykom zmniejszać te rabaty. I teraz ma być powrót do tego, co było. No czyli Chińczycy wykorzystali lewar z Iranu po prostu, żeby Tak, no albo dacie nam taniej, albo będziemy brać, co jest naturalne, więcej ropy irańskiej. Bo jest a wy zostaniecie bez niczego, bo nie macie gdzie sprzedać. Ale Hindusi weszli też do gry. Bo jak Chińczycy to powiedzieli, to Hindusi powiedzieli, że uspokoili trochę sytuację, bo powiedzieli, że oni z chęcią od jesieni, a w przyszłym roku to na pewno, teraz biorą 20% od Rosjan, to może nawet to wzrosnąć do 30%. No okej, ale Rosjanom to jest dalej nie na rękę, bo Rosjanie potrzebują juana. Wiesz, o co chodzi. Rupia, dobra waluta. Więc nie, tam się śmieli, że zwiększymy do 30 pod warunkiem, że będziemy płacić w rupiach, tak? No, więc to wcale nie jest, wiesz, Europę zamienili na Chiny. Chiny wsparli Indiami. Chiny i Indie dymają Rosję. Do tego dochodzi Pakistan, jeszcze trzeci. Mieszane w to są juany i rupie. Juana potrzebują. Rupi w ogóle nie potrzebują. Więc no, nie za ciekawie, mówiąc w skrócie. Wiesz co, no masz takich klientów, na jakich sobie zasłużyłeś, tak? Tak. No wiesz, dwóch głównych klientów masz, jeden płaci ci w walucie, z którą nie możesz nic zrobić, drugi, że tak powiem, wykorzystuje i uzależnia cię na maksa, a ci pozostali, no co masz tam tych pozostałych, no to oni się nie liczą, no masz jeszcze trochę ten Pakistan, no ale oni też tak jak Indie, tylko że w juanach płacą, to taki plus jedyny. Indonezji się nie udało. Ja chyba rozgryzłem temat. Ja myślę, że była hinduska delegacja w Rosji i ona im zaczęła opowiadać o tych magicznych rupiach i się skusili. Wiesz, i teraz mówią, no nie mnożą się i nie mają co z nimi zrobić. Magiczna fasola, wiesz, na takiej zasadzie. No bo przecież dlaczego oni tego nie przewidzieli, nie? Wiesz, ja tego nie potrafię sobie uzmysłowić. No, podpisujesz kontrakty i wiesz, że będziesz dostawał rupie. No to bierzesz kalkulator, liczbę miesięcy, mnożysz przez te rupie, no i ci wychodzi, że masz w cholerę rupi. No i nikt na to nie wpadł wcześniej? Nikt nie zrozumiał, że kurczę, coś będziemy mieli za dużo tych rupi? Co z nimi zrobimy? No, jak to jest możliwe? A widzisz, bo nie słuchałeś, jak tłumaczyłem tego. No nie. No właśnie, no. Nigdy bogaty nie będziesz, no.
No to w dwóch Oni w słowach. czerwcu zeszłego roku wymyślili sobie, pamiętasz, był ten taki temat, co Putin oszalał, że będzie ten No tak. petrorubel. No i No. zmusił tam tych Węgrów biednych i tych Austriaków do płacenia za gaz, i Niemców też, do płacenia za gaz w tych rublach. No i wtedy chciał wszystkim narzucić te ruble. No i poszedł do tych Hindusów, tak, żeby też w rublach. Oni powiedzieli, nie no spoko, możemy się rozliczać w rublach, ale my z wami w rupiach też. Że będziemy się rozliczać w tak zwane brednie, w narodowych walutach. Że teraz wszystkie kraje na świecie będą przechodzić na rozliczanie w tych narodowych walutach. Tylko to było w czerwcu. I oni jeszcze nie mieli, dopiero Hindusi zaczęli kupować tą ropę, a wcześniej kupowali tam, nie wiem, 10 razy mniej czy 17 razy mniej niż obecnie, nie? A więc mniej więcej miałeś równowagę. Nie? Czyli wydawało się to proste. No, my z jednej strony dostarczymy wam ropę, wy z drugiej strony dostarczycie nam leki i tekstylia, my zapłacimy wam w tych petrorublach, a wy zapłacicie nam w rupiach, no i to A wymienimy. kurs 1:1 był niemalże. No nie pamiętam, ale chyba jakoś tak. Dobra, ja sobie teraz przypomniałem tą rozmowę. A więc wiesz, no wtedy to bardzo prosty deal, tak? No więc masz w tym momencie w jakimś hinduskim banku, no to zamieniasz jedno na drugie. Rosjanie dostają te ruble, nie trzeba, wiesz, jakiegoś spreadu i tak dalej, rozliczenie dosyć proste. No i wszystko było fajnie, dopóki była równowaga w tym bilansie handlowym. No a zaczął się problem, kiedy nastała nierównowaga. No i ona tam, ty kiedyś pisałeś w marcu, teraz nie pamiętam ile jest, ale chyba nadal, znaczy na pewno nadal jest, ale jak duża jest, to nie pamiętam. Można by spojrzeć na bilans. 40 miliardów było, 42. Było wtedy 40, a chyba teraz zwiększyło się tak gdzieś do 50, nie? Bo oni cały czas jak gdyby pogłębiają tą nadwyżkę. Nierównowagę. No, nierównowaga. No i teraz wiesz, i oni teraz czekają, aż się to wyrówna. To trochę musi upłynąć tych miesięcy i lat, tak? No tak. Musieliby tak. teraz przestać wysyłać. Ci by wysyłali te leki, tak, powiedzmy przez 2 lata i wtedy by się wyrównało. 50 miliardów, myślisz, w lekach na 2 lata dla 100 milionów ludzi No, tylko? w jakichś innych, no może 3. Faktycznie przesadziłem te 2. Dobra. No ale rozumiesz, tak? No można tam wyliczyć, tak? No teraz ktoś zaraz może powiedzieć, że nie 3, no może 4 faktycznie, nie? No ale to tak mniej więcej wygląda, więc się teraz tego nie da za bardzo jak odkręcić. No i oni nie mają pomysłu, jak to rozwiązać. To jest najśmieszniejsze, najtragiczniejsze, nie wiem jak chcecie to nazwać. Pomysł jaki padł, żeby Hindusi więcej sprzedawali. To jest świetny pomysł. To z Nie matematyki wychodzi. Tak. Jest taki pomysł jednak. A mamy nierównowagę, nie? Za dużo tych. Ale to proste. to Musicie więcej sprzedawać. Zebrali się, jakiś fundusz był przeznaczony na wyjazdy, pojechało 40 Mądrzy osób ludzie. z każdej ze stron, zjedli 3 obiady i wrócili i mówią, no Hindusi muszą więcej nam sprzedawać. Tak to pewnie było. No i w najbliższych miesiącach planujemy, że będą nam więcej sprzedawać. No. Okej. A propos sprzedaży, a propos kupna i sprzedaży i przewozu i logistyki, to też jest fajny temat, który zacznie się w lipcu. A wiem, że niewiele osób przeczytało artykuł o cenach towarów, chemii i spożywki na ekonomii Rosji, bo uznało, że nie jest to takie interesujące jak wielkie sankcje i działania wojenne. Ale może byś opowiedział o tym mechanizmie, który się zacznie już w lipcu i jak on się przełoży na ceny na półkach. Ale poczekaj, bo ja nie czytałem, bo teraz nie słuchałem cię, bo czytałem tutaj o globalnym ociepleniu i o Asi coś było. Więc Tak, no to musisz okej. jeszcze raz powtórzyć. Chodzi mi o ceny na półkach sklepowych, spożywki, chemii, restauracji i tak dalej, to co opisałem. Natomiast w lipcu wejdzie mechanizm nowy i nowe tak jakby sankcje, nowy wymiar wojny handlowej i co się zadzieje i jak to wpłynie na ceny.
wiesz, te OCE i ichniejsze OCE, jakbyś opisał o to ten ci mechanizm. chodzi. Tak, bo to jest bardzo O ciekawe. Osago, tak. No Tak, mamy, Osago słuchajcie, i OCE. sytuację, że od lipca prawdopodobnie już zostały teraz od 1 czerwca ograniczone te zielone karty dla Rosjan, natomiast od lipca przestaną być wydawane, czyli jeżeli stop. Rosjanie będą... Stop, bo Stop. ludzie nie wiedzą, co to są te zielone karty. Co to zielone karty? No proszę cię, weź. No co? Co? To nie jest tak, że... Bo ty myślisz, że ty w tym siedzisz i to jest dla wszystkich... Moment. Ja nie siedzę, ja się nie znam na rynku ubezpieczeniowym. Już No, bez okej. przesady. Zapytajmy się, czy ktoś nie wie, co to jest zielona karta? No i Dotyczące transportu, tak. Nie ludzie w Ameryce, zielona karta. Nie. No i nie ma nikogo, wszyscy wiedzą. Dobra, ty nie wiesz. Nie no, wiem. Widzisz? Pokażę, jak w Google wpisać. Google tutaj. Nie zbanowali ci Google'a, więc możesz sobie wpisać. Ale zobacz, 6-7 osób. Ja wiem, że ludzie nie wiedzą. Ty nie wiesz, że ludzie nie wiedzą i dlatego ja tu jestem, żeby... Wpisuję, zielona karta. Dobra, ja to tam wytłumaczę pokrótce. To jest rodzaj umowy międzynarodowej, jeżeli przewozicie sobie samochodami z Rosji, na przykład do krajów europejskich, no to w Rosji macie te ichniejsze OCE, jak ono się nazywa? OCE. No te ich OCE, dobra. Osago, właśnie, ich Osago OCE. I jedziecie do Europy, no to normalnie już by nie było ważne te Osago w Europie, natomiast na podstawie umów międzynarodowych wystarczyło, że dokupiliście sobie tylko za ułamek kwoty, tak jakby przedłużenie tego Osago na kraje europejskie i wtedy sobie jedziecie dalej. I w drugą stronę nasze OCE w Rosji działa tak samo. Natomiast w tym momencie te powiązania zostają zerwane i chcesz coś powiedzieć? Tak, że złą definicję podałaś. Wyświetlam poprawną definicję. No to mów. No i co, nie wyświetla mi się. Bo muszę tutaj zdjąć, przepraszam. To jest poprawna decyzja. Tak znalazłem w Google. No właśnie. I jeżeli chcecie grać golfa na różnych polach, właśnie dlatego ja prosiłem, żebyśmy zaczęli od tego, bo to jest ważne. No i wracając do tych samochodów, jeżeli mieliście ten układ, że dopłacacie tylko jakiś ułamek, no to koszt przewozu oczywiście był niższy. Natomiast teraz od lipca Europa chce wywalić Rosję z tego układu, a więc samochód, który jest zarejestrowany w Rosji i ma te Osago i jedzie na przykład do Polski, czy do Francji, czy gdzieś tam, będzie potrzebował OCE w Unii, więc będzie potrzebował tak jakby podwójne OCE, a to oczywiście oznacza podrożenie całego łańcucha dostaw i oczywiście podrożenie końcowego produktu na półce. W drugą stronę Rosjanie właśnie mogą zrobić tak, że podnoszą 7-krotnie opłatę, a zostali wywaleni? To oni co? Bo to w sumie... Swoje OCE podnoszą dla obcokrajowców. Okej, dobra. No to po prostu my będziemy musieli 7-krotnie więcej zapłacić, jakbyśmy wozili towary do nich za ichniejsze OCE, a więc to też... To jest obowiązkowe u nich. Tak, a więc nam też się to przestaje opłacać, że tak powiem, całkowicie wożenie, więc cały ruch... Wożenie towarów do Rosji w tym momencie zdrożeje. Jakby nie patrzeć, jakkolwiek rozwiązanie sobie przyjmiemy, że Rosjanie sobie, nie wiem, w Polsce zarejestrują, czy w Niemczech, czy też odwrotnie, my będziemy rejestrować rosyjskie firmy w Rosji, no wszystko jak gdyby będzie zwiększało te nasze koszty. I chciałem jeszcze powiedzieć, że ta zielona karta nie ma nic wspólnego z zieloną energią, jak tutaj sugerujecie, i z panią Joasią. Nie. Kędzierską. Tak. Pozdrawiamy. Tak, Cię, pozdrawiamy Joasiu. I zapraszamy. Tylko zapraszamy, musimy się przygotować, jakoś szablon zrobić, żeby to... Na tą drugą część zapraszamy. Tak. Ja będę w tej pierwszej części. I jeżeli chodzi o ten transport, no to od lipca tak naprawdę, no co się może okazać? Może się okazać, że
część produktów, które teraz jest na przykład ściągane z Francji i w Rosji jest tylko nalepiana rosyjska etykieta, przestanie się opłacać to sprowadzać, bo cena będzie na tyle wysoka, że Rosjanom po prostu zmienią się te, jak to się nazywa, zakupowe. Winiety? O co? Nie wiem, o co ci teraz Nie. chodzi. Nie odruchy zakupowe, tylko te. No, że będzie dla nich za drogo, po prostu nie będą kupować, wiecie o co chodzi. Tak, część produktów, które na przykład łatwo się psują, no też nie będzie się opłacać wozić, no bo ryzyko utraty gdzieś tam części zysków, no też będzie wyższe. Więc sytuacja w lipcu będzie bardzo ciekawa, o czym w Polsce w sumie nikt jeszcze nie powiedział. Piersi na ekonomii Rosji. Nie, no trochę tam coś zaczęli No ale kto to wytłumaczył tak i kto przewiduje w jakim w dłuższym okresie czasu? Gdzie widziałeś taki obszerny artykuł? Tylko na ekonomii na Rosji. ekonomiarosji.pl. Tylko i wyłącznie. Lecha, tak jest, widziałem. tak. Więc jeżeli się tak wydarzy, no to mogą pojawiać się ciekawe rzeczy. Oczywiście to nie wywali całego tego systemu zakupowego, handlu spożywką czy handlu chemią, ale to będzie kolejna cegiełka. Znowu będzie odrobinę drożej, znowu będzie odrobinę mniejszy wybór, znowu będą zamienniki gorszej jakości wchodziły w miejsce lepszej jakości, znowu firmy chińskie będą wrzucały swoje szminki czy swoje proszki do prania. Wiecie, kolejny taki element znowu do kręcenia śrubki. Nie? A jak mówiłeś o tych towarach, które gniją i się psują, to od razu chciałem porozmawiać na temat ziemniaków. No okej, to mów. Co Bo- chciałbyś porozmawiać? Bo fajny artykuł napisałeś na ekonomiarosji.pl, to będzie teraz trochę autoreklamy. Wydaje mi się, że... I to jest ten sam artykuł, to jest ten ziemniaki, zielona karta, Tak, tam wszystko było. szampony, Tak. restauracje. Mydło, powidło, Mydło, tak, powidło. restauracje, tak. Tak. A więc słuchajcie, jak chcecie się Wszystko dowiedzieć w jednym. coś o Rosji, to wystarczy jeden artykuł na Ekonomia Rosji, wszystko wiecie, tak, jak im się żyje, tak. Natomiast no, tam było o ziemniakach i to mi się bardzo podoba, bo nie wiem, nie wiem, czy czytaliście, ale w maju okazało się, że mieliśmy w Rosji deflację, jeżeli chodzi o żywność. No i ja przeglądałem na przykład niektóre artykuły, które wchodziły w skład. I co się okazało? Okazuje się, że Rosjanie do tego koszyka inflacyjnego wkładają artykuły z zeszłego roku. Na przykład ziemniaki z zeszłego roku. Na przykład ziemniaki, i powiem których ci, już nie ma, są, ale cebulę też. ale tak? nie, słuchaj, ja przeszukałem giełdę No. taką rosyjską odnośnie ziemniaków i jedna rzecz, że rozliczają się w euro i dolarach, co mnie bardzo rozbawiło, a nie w rublach. Tak, A druga, były w a sprzedaży to hurtowa, ziemniaki. hurtowa. Tak, taka giełda hurtowa, a druga sprzedawali ziemniaki zeszłoroczne i po 1 rubel za kilo. No to jak wiesz, 15 kosztuje, Ale to takie jest pędy deflacja. były z tych ziemniaków, już wystawały. Takie wiesz, zasuszone rodzynki z takimi już tą pędami. część zieloną sprzedał. Tak, takie worki otwarte z takimi pędami wysuszone i po 1 euro za kilogram takie ziemniaki można kupić w hurcie. No pewnie dla jakiejś paszy czy coś to się może nada. Nie? Natomiast coraz więcej już było nowych. No i ceny podane w euro i dolarze, co mnie zdziwiło. Tak. Zielone ziemniaki takie właśnie. Jak ktoś lubi zdrową żywność, to zielone ziemniaki jak najbardziej, tak? Rosyjskie. Z zeszłego roku kosztowały 20, a oni podawali, Rostat chyba podawał, że 18 w maju. Tak, Mówię dolarów, rubli. tak, za kilogram. Taniocha. Tak, złotówkę gdzieś wychodziło, ja to sobie przeliczałem. No, a nowe z tego roku. To są na razie z 2 źródeł, Egipt i Azerbejdżan. Azerbejdżan, nie, tam jeszcze, wiesz co, jest troszeczkę Armenii i Uzbekistan. No może, ale ja pamiętam te dwie Ale mało. ceny. Azerbejdżan Egipt, tak, to jest 40, główny. 40 rubli za kilogram, czyli tam 2 złote chyba, jakoś tak, i Egipt 60 rubli 60. za kilogram. Czyli mamy tak jakby
3-krotnie wyższą cenę w stosunku do tych krajowych. Natomiast młode ziemniaki na południu Rosji już się pojawiają i w przyszłym tygodniu one będą dostępne w Moskwie najprawdopodobniej po 50 rubli za kilogram, a więc 2,5-krotnie więcej niż te zeszłoroczne, które wciąż były podawane w koszyku inflacyjnym, który jest magicznie 2,7%. Natomiast nowe ziemniaki będą już 150% droższe w tym roku. I to jest minimum, bo plony zapowiadają się bardzo słabe ze względu na zeszłoroczny duży kryzys w sektorze rolnictwa i właśnie hodowli ziemniaków. I czym to jest spowodowane, Pawła? Ale co? Bo ja czytam tutaj, że zielone to solanina, toksyna i chciałem powiedzieć, ale są tanie. Okej, ale to dlaczego w Rosji w tym roku będą słabe plony ziemniaków? A nie wiem. A myśmy mówili o tym. No mówili, ja nie pamiętam już. Sektor prywatny dostał mocno po tyłku. Przede wszystkim sankcje, sprzęty, nawozy i tak dalej, później odpływ ludzi na wojnę, a później brak przyjazdu pracowników tymczasowych z Azji Centralnej. A tak. Więc nie było komu zasadzić, nie będzie czego zebrać. Tak, jest brak ludzi, to prawda. Tak, więc w tym roku 50 jest na start, ale w przyszłym roku wcale nie oznacza, że one będą tańsze, że tak jak wchodzą czereśnie, wiecie, u nas po 100 zł za kilogram i później ta cena spada. Może być tak, że po prostu będą mniejsze plony i trzeba będzie ściągać te ziemniaki z Egiptu czy tam z Azerbejdżanu i ta cena 50 będzie stała, a może będzie rosła nawet. Nie? To taka Tutaj ciekawostka piszecie, że ziemniaczana. zielone ziemniaki są jak tanie wino, a tanie wino jest dobre, bo jest tanie. Ja myślę, że ziemniaki właśnie zielone zielone są ziemniaki są tak dobre jak pan cydr. Jest taniej. Tak. Tak, Podobne efekty może dawać, myślę. tak. Chociaż no tutaj pewnie by się medycy spierali. No i okej. Dobrze. Myślę, że ziemniaczanym Już tematem, kończyć. ziemniaczanym już tematem kończyć, bo byśmy chcesz powiedzieć zakończyli. jeszcze ten. Mamy 1,5 godziny, więc A, tutaj coś, nie wiem, coś do mnie piszecie, że tak, 5 lat programowania, potem i skończyłem na ekonomii Rosji, tak? tak, Nie tak. zrozumiałem Pawła. Tak, A, że pokończyłeś 1 000 000 szkół, znasz 2 milion języki szkół, co tak, najmniej, nie? a koniec końców piszesz jakieś tam, wiesz, do jakichś śmiesznych obrazków na ekonomii Rosji. I co? No. Warto było? Warto było? Nie. Natomiast Nie, no warto, wiesz, bo znaczy tak szczerze powiedziawszy, myślę, że warto. Mogłem poznać dzięki ekonomii Rosji.pl wspaniałych, fantastycznych ludzi, na przykład Maćka. Mateusza Lecha, Pitana Nie, Maćka, Lisowskiego, tak. pozdrawiamy, tak. No i Jakby całą nikt nie poznał. ferajnę, Całą resztę. poznaje później się przez Maćka, bo Maciek jest hubem komunikacyjnym, społecznym, nie? Ty, ale właśnie, bo coś mi się teraz już skojarzyło odnośnie tego tematu. Nie powiedzieliśmy nic o pornografii, to miał być temat dzisiaj wiodący. No to musisz zacząć takie, no to przedłużamy. Nie. Co następnym razem, żeby wszyscy teraz czekali. Tak, Tak. okej. Taki następnym razem będzie dużo na temat pornografii i zaburzeń w żywieniu. Tak. No i więcej nie powiem. No okej. To żegnamy się, drodzy Państwo. I jeszcze chcieliśmy tą reklamę, że trzeba lajkować, wysyłać donaty Mateuszowi, żeby chciało mu się pracować. A ja muszę i dać follow trollowi, bo nie dałem. Trollowi. A, proszę, no. Ja przepraszam Z ciebie. Kabińskiej na Kremlinka nie będzie, nie. Odnajdę cię po Powiedziała, tym, że zbyt mało poważny program dla jej produktów, a więc niestety. że można się zakrztusić kiełbasą oglądając. To by była antyreklama. Jakiś. Nie. Żadnych materiałów filmowych o pornografii nie będziemy tutaj puszczać. Jesteśmy poważnym kanałem. Nie. Tak. A, no właśnie, jeszcze ostatnia rzecz. To zanim zakończymy, twoje typy.
Na Ty Wyspy jesteś Owcze? tym ekspertem. No ja się nie znam, więc to tam się nie będę wypowiadał. Nie no, teraz to oni muszą już wygrać, co? To nie róbmy sobie jaj. Ale poczekaj, Wyspy Owcze to jest taki poziom, tak? Jakieś San Marino, tak? To chyba coś podobnego, tak? Na, się na dobrze Wyspach Owczych za dużo ludzi nie ma, Mają tylko jakąś owce. zawodową drużynę piłkarską na tych wyspach? Nie Bo wiem. w Mołdawii to chyba mają, nie? Więc to chyba... W Mołdawii mają, a na Wyspach Owczych nie wiem, czy mają. Wiesz, jakąś Jasne. zawodową. Nieprzygotowany. No, więc jesteś... Więc w trudach i bojach, wiesz, z potem na czole 3-3 to byłby wynik. No właśnie, trafiliśmy na grupę śmierci, no i tak to się właśnie kończy, nie? Tak, ale nie, jeżeli kilka jeszcze takich meczy, to serio kilka ludzi w Polsce umrze na zawał, no bo to tak nie można, nie? Niech oni mają świadomość, że ludzie się denerwują oglądając taką kopaninę, nie? Że tak. I tym A ktoś optymistycznym... może jeszcze powiedzieć, jaki jest wynik siatkówki? Piłką nożną się, rozumiem, interesujesz? Ja? Jeszcze się nie skończył mecz. Nie, chyba się już skończył. O, tiebreak. Katastrofalna gra Polaków. Dobra, to nie słuchamy. Nie. Mamy dobrą Już serię. starczy. Nie, to już wracamy. Ten będzie o pornografii, tak, za tydzień. Słuchajcie, oglądajcie koniecznie nas. Będą ciekawe momenty. Dzięki, że wytrzymaliście z nami, z naszym Dzięki. głupkowaniem. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.